Rozmawiając o metodach antykoncepcyjnych, trudno nie wspomnieć o stosunku przerywanym. Natomiast umówmy się, jego skuteczność jest praktycznie żadna. To znaczy bardziej jest dla par, które ewentualnie biorą pod uwagę, że zajdą w ciążę i wtedy nie będzie tragedii. Natomiast absolutnie dla osób, które chcą być pewne swojej płodności, nie może być uznana za skuteczną metodę. Dlaczego? Dlatego, że każda z tych metod jest oszacowywana pod względem skuteczności za pomocą wskaźnika Perla. Czyli przez rok stosowania, ile par na 100 zajdzie w ciążę. I tutaj uwaga, nawet co 5. para, czyli 20%, może ich stosunek skończyć się niechcianą ciążą. Dlaczego? Czym jest tak na dobrą sprawę stosunek przerywany? O stosunku przerywanym mówimy wtedy, kiedy partner tuż przed wytryskiem wyciągnie penis z pochwy i do wytrysku nie dojdzie bezpośrednio w pochwie. Natomiast pamiętajmy, że w trakcie stosunku z penisa wydziela się ejakulat. I w tym ejakulacie, czyli czymś, czego nie czujemy i mężczyzna nie jest w stanie stwierdzić, czy do tego doszło, też są plemniki. I te plemniki chętnie zawędrują do komórki jajowej, czyli jeżeli jego partnerka była płodna i doszło do owulacji i komórka jajowa czeka w jajowodzie, to wtedy ciąża praktycznie murowana. Po pierwsze, uważajmy na skuteczność metody antykoncepcyjnej, którą stosujemy. Powiedziałam Wam, że jej skuteczność jest niska. To po pierwsze. Po drugie, że w ejakulacie mogą być plemniki. Po trzecie, nie może być to metoda antykoncepcyjna wtedy, kiedy nie macie stałego partnera. Nie chroni w żaden sposób przed chorobami przynoszonymi drogą płciową, nawet także przed HIV. Dlatego może być stosowana, tak jak Wam powiedziałam, przez pary, które ewentualnie ciążę biorą pod uwagę i są z nią pogodzone. A po ostatnie, i wydaje mi się, że bardzo ważne, często mówimy, że stosunek przerywany wywołuje stres u mężczyzny, dlatego że to na nim spoczywa cała odpowiedzialność odpowiedniego skończenia, a raczej skończenia tak, żeby wytrysku nie było w pochwie. Dodatkowo musicie bardzo sobie ufać, czyli partnerowi, żeby wiedzieć, że on na pewno o tym pomyśli, a nie powie na koniec: ups, stało się. Ale jeżeli coś takiego Wam się przydarzy lub pęknie prezerwatywa lub zawiodą metody antykoncepcji, to wtedy macie też tabletkę po antykoncepcję awaryjną i o tym niebawem sobie porozmawiamy.